Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę pomocową dla Ukrainy, ale powiedział, że to jest ostatni raz. Zapowiedział, że w marcu już takiej samej ustawy nie podpisze. Rząd stara się, żeby nowe rozwiązania przygotować i zobaczymy, co będziemy mieli w marcu. Ale państwo, właściciele firm, osoby prowadzące działalności gospodarcze, które zatrudniacie cudzoziemców, w tym grupę Ukraińców, powinniście pomyśleć, czy możecie w tej sprawie pomóc swoim pracownikom, w jaki sposób przygotować firmę, albo też dokumenty dla pracowników, żeby ten marzec nie był dla nas zaskakujący. Mam na imię Tomek Nordberg.com, wizy, legalizacja, apostille, imigracja. Zapraszam dzisiaj o Ukraińcy. W sprawie Ukraińców tak naprawdę mamy dwa elementy. Pierwszy to jest element mówiący o legalnym pobycie, a drugi element mówiący o legalnej pracy. To jakby dwie różne sprawy, musimy to rozdzielić dla jasności. Pierwsza rzecz dotyczy samej legalności pobytu i tutaj tak naprawdę w dużej mierze zalegalizowania swojego pobytu to jest kwestia Ukraińców, czy też osób, które zatrudniacie, a nie państwa. Państwo możecie co najwyżej oddelegować osobę z HR-u, która pomoże takim osobom, która przygotuje dokumentację, która ewentualnie wypełni wnioski albo pomoże zebrać niektóre dokumenty, które będą potrzebne. Na tym etapie, na tej roli się państwa zaangażowanie kończy, bo nie będziemy mogli w stanie nic za pracownika zrobić. Oczywiście możecie pójść do urzędu, pomóc w samym złożeniu dokumentów, też kontaktować się z urzędem w imieniu pracownika, natomiast większość tych rzeczy załatwia pracownik samodzielnie, albo też mając prawnika, albo inną firmę wyspecjalizowaną w tych sprawach i na tym się kończy państwa rola. Natomiast rolą to jest rola zapewnienia dokumentacji, która pomoże takiemu cudzoziemcowi legalnie zacząć pracować u państwa i to jest rola państwa. W tym momencie mamy kilka rozwiązań i chciałem zwrócić uwagę na kilka takich może nawet do końca niejasnych, być może dla państwa będzie to nowość, ale rekomenduję rozważyć, czy w państwa wypadku taka forma nie byłaby wskazana. Otóż tak, teraz Ukraińców zatrudniamy, robiąc tak zwane powiadomienie. Bardzo prosta forma, powiadamiamy urząd, że u nas mamy osoby z Ukrainy, a te osoby musimy też zweryfikować, czy legalnie przebywają w Polsce. Oni okazują odpowiednie dokumenty. Powiadamiamy urząd o tym, że Ukrainiec u nas zaczął pracę. Nie wiem, jak będzie sytuacja wyglądać w marcu, dlatego też mocno rekomenduję, żebyście państwo może nie liczyli na to, że rząd za państwa tą sprawę rozwiąże i zastanowili się, czy te powiadomienia będą jeszcze w marcu funkcjonować. Dlatego też polecam, żebyście państwo być może rozważyli inne formy. Macie państwo kilka rozwiązań, wśród nich są zezwolenia na pracę, powierzenia wykonywania pracy, zezwolenia na pracę sezonową, albo też formy inne, które też możecie wykorzystać. Na przykład pracę Ukraińca jako członka zarządu, albo też na przykład niebieską kartę. Jest kilka rozwiązań. Nie liczmy na to, że rząd będzie te przepisy, które mamy teraz, podtrzymywał, czyli to zwykłe powiadomienie pracy Ukraińca może zniknąć na marcu i będziemy mieli z tym kłopot. Natomiast cały czas mamy te kilka innych rozwiązań i weźcie to proszę pod uwagę. Jeśli chodzi o zezwolenie na pracę, jest to najczęściej wykorzystywany dokument. Zgłaszamy do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast problemem jest czasochłonność, bo ta procedura trwa teoretycznie 30 dni, natomiast w praktyce zajmuje nam to kilka miesięcy, żeby uzyskać takie zezwolenie. Dlatego jeśli chodzi o Ukraińców, mocno rekomenduję prawdopodobnie powierzenie wykonywania pracy. Jest to dokument uzyskiwany dużo szybciej. A przypomnę tylko, że jest kilka krajów, które jest na krótkiej liście krajów uprzywilejowanych, które mogą korzystać z takiej formy. A dokumenty składane są w Powiatowym Urzędzie Pracy i ta procedura teoretycznie powinna zająć nie dłużej niż 7 dni. Oczywiście czasami zdarzają się konieczności uzupełnienia dokumentów albo też wyjaśnienia sprawy państwa firmy, natomiast teoretycznie powinno to zająć tydzień. Po tym tygodniu macie państwo dokument, który umożliwia pracę do 2 lat, tak więc też to rozwiązanie jest długie. To jest drugie rozwiązanie. Trzecie to jest praca sezonowa. Czasami wykorzystywana i dosyć ciekawe rozwiązanie, jeśli jakiekolwiek inne rozwiązania w państwa wypadku nie będą możliwe. Praca sezonowa. Natomiast przypomnę, pracę sezonową mogą aplikować tylko i wyłącznie firmy, które mają odpowiedni kod PKD wpisany do swoich rejestrów. Tak więc jeśli państwo planujecie, żeby osoby z Ukrainy zatrudnić na zezwolenie na pracę sezonową, sprawdźcie. Dotyczy to zazwyczaj ogrodnictwa, rolnictwa, generalnie rolnictwa, jeśli chodzi o hodowlę na przykład zwierząt, ale też małej gastronomii. Tylko bardzo ważne, ten kod musi być konkretnie ten kod, który pozwala na to, żeby o takie zezwolenie na pracę sezonową się starać. Procedura też krótka, bo trwa około tygodnia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zezwolenie wydawane na 9 miesięcy. 9 miesięcy pracy w ciągu roku kalendarzowego. Inne rozwiązanie to jest praca bardziej ścisła. Jeśli państwa biznes opiera się na relacji bliskiej z osobą z Ukrainy, razem macie firmę, dana osoba jest, nie wiem, dyrektorem albo też współwłaścicielem państwa firmy, można zastanowić się nad pisaniem tej osoby do rejestru członków zarządu. Generalnie możecie państwo przemyśleć tę sprawę, bo macie państwo trochę inne możliwości, jeśli chodzi o pracę danej osoby. Tam mamy powierzenie pracy, to czym
powierzenie, tam jest pełnienie funkcji członka zarządu, z którego tytułu też ta osoba może pobierać odpowiednie uposażenie, nie musi być to koniecznie umowa o pracę. To też jest forma, dzięki której możecie Państwo pracować ze sobą Ukrainy i się rozliczyć. Kolejną formą, która jest też ciekawa, ale zapominana dosyć często i w sumie nowość, jeśli chodzi o rozwiązania według ostatniej ustawy na temat cudzoziemców, to jest niebieska karta. Jeśli zatrudniacie Państwo osoby z Ukrainy, to są osoby wysoko wykwalifikowane, pracujące najczęściej w branży medycznej albo w branży IT. Możecie też zastanowić się, czy ta osoba nie powinna wyrobić sobie niebieskiej karty. Ona może być szczególnie przydatna, jeśli Państwo, załóżmy, prowadzicie firmę informatyczną i często wykonujecie jakieś zlecenia w Unii Europejskiej i macie problemy, żeby taką osobę oddelegować do pracy krótkotrwałej poza Polską. To może Państwu rozwiązać dwie rzeczy naraz, czyli pobyt cudzoziemca i możliwość oddelegowania za jakieś krótkie wyjazdy na terenie strefy Schengen. Tak więc mamy kilka rozwiązań. Jeśli macie Państwo pytania, oczywiście piszcie w komentarzu, kontaktujcie się z nami. Natomiast mamy kilka rozwiązań, które można wprowadzić już teraz, nie czekając do marca, bo w marcu może być problem, jeśli nasz rząd nie wprowadzi nowych, jakichś ciekawych, dobrych, łatwych rozwiązań. Niestety nie szykuje się co do tego cała sytuacja polityczna i ta otoczka polityczna nie sprzyja takim rozwiązaniom. Może się okazać, że w marcu wszyscy będziemy mieli problem, a Państwo największy. Tak więc mocno rekomenduję, żeby tymi sprawami zająć się już teraz. Piszcie w komentarzach, jak oceniacie sprawę. Proszę o subskrypcję kanału. Jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia.